Witamy w podziemnym mieście, nawet nie woli. Zapraszają podróże Monte Cristo. Tym razem podróże Monte Cristo szlakiem najciekawszych miejsc Pomorza Zachodniego. Naszą wyprawę zaczynamy od przymorskiej miejscowości Strzeżewo, z którego udajemy się wzdłuż wybrzeża przez Dziwnów i Międzyzdroje, by dotrzeć do tego niesamowitego podziemnego miasta. Będąc blisko Świnoujścia, nie sposób nie zobaczyć podziemnego miasta, które zostało zbudowane przez Niemców w okresie 1936-38. Jest to kilometrowa trasa, która opowiada o historii tego miejsca. W wojsku liczba 1 nie występuje. Od początku. Rozumiem, podać temat szkolenia. Uwaga, podaję temat szkolenia. Całość, baczność! Przygotowanie do lądowania w Danii. Bacznie. Nie ma co się śmiać, obywatelko, to jest poważne i odpowiedzialne zadanie. Prawdziwa? Skąd wy jesteście, obywatele? Skąd jesteście? O, no to wszystko jasne. Po krótkiej musztrze wojskowej wchodzimy do bunkrów za naszymi przewodnikami. W latach 30. ubiegłego wieku dowództwo niemieckie Kriegsmarine postanowiło wybudować baterię artylerii nabrzeżnej, która miała być wyposażona w działa 15 cm. Zasięg tych dział wynosił około 20 km. Dzisiaj z podróżą Monte Cristo wie pan obywatela Michała w sumie, który opowie nam o tym podziemnym mieście na Wyspie Wolnej. A więc tak, obecnie znajdujemy się w schronie B, w schronie dowodzenia. Jest to jedyny schron na tym kompleksie, który ma 2 piętra. Za czasów niemieckich dolne piętro służyło Niemcom jako koszary i górne piętro było piętrem dowodzenia zakończonym dalmierzem, który obserwował cały teren do 30 km w głąb i kierował ogniem wszystkich 4 dział, które się tutaj znajdowały. Właśnie znajdujemy się przed całości zachowaną częścią i co dla ciekawostką jest tą częścią? Toaleta. Toaleta zachowana jest z czasów niemieckich. Czyli wiadomo o co na szczęście dbali żołnierze. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Ups, Entschuldigung, Herr Gruber, Entschuldigung. Sein Leid geschehen, wer wird meiden, dass er versteht? Niestety po wojnie te schrony trafiły w ręce sowieckie i Sowieci m.in. dalmierz ze sobą zabrali. Jednakże jak się okazało niedawno, kopuła pancerna przez Sowietów została nie zabrana, znajduje się nad nami, jest doskonale zachowana. Jedyny problem z nią jest taki, że jest zasypana kilkoma metrami ziemi, więc dzisiaj od góry jej zobaczyć po prostu nie możemy. W 1965 roku połączono wszystkie schrony kilometrem podziemnych tuneli i ulokowano w nich centralę telefoniczną, obiekt obrony przeciwchemicznej, jak i radiowe centrum odbiorcze. Tak to powstało w pełni autonomiczne podziemne miasto. Za nami znajduje się pokój samego generała Wojciecha Jaruzelskiego, który przybywał w tym schronie pierwszy raz w roku 68, a seniorski to jest wiadome, wynika z dokumentów, to jest rok 85, przynajmniej raz na jakiś czas tutaj przyjeżdżał, przynajmniej raz na rok i tworzył plany podboju zachodniej Europy razem z armią sowiecką. Za nami można zobaczyć ten pokój, jak zobaczymy, tam generał Jaruzelski miał wszystko to, co ten świat socjalistyczny mógł mu zaoferować. Swoje osobne łóżko, kanapę, biurko, telewizor, łazienkę, więc zacząć na warunki narzekać nie mógł. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Więc zapraszam wszystkich żądnych przygody do tego niesamowitego, przepełnionego historią podziemnego miasta.
mapa, to jakieś plany były? I pokazuje nam właśnie położenie strony na zachodnim teatrze wojennym, jak mamy napisane. To jest po prostu 18 dzień wojny i właśnie tak planowano, żeby trzecia wojna się odbywała. To są bomby, które rzucili Sowieci w pierwszych, a to jest kontrakcja wojsk amerykańskich, która chciała zatrzymać Sowietów, którzy mieli przekroczyć polską granicę Rozumiem. i przetoczyć się jak walec po Europie.